wylądujemy o tam. Zabieraj łapy precz od mojego smoka. O nie! To pewnie Gilia! Spóźniliśmy się! Na pomoc! Ratunku! Nareszcie znaleźliśmy je. Smocze jajo. Cześć, siostrzyczko. Jestem twoim bratem. Skąd ta pewność? Sądzę, siostrzyczko, że musicie posłuchać jeszcze jednej opowieści, bo najwidoczniej nie wszystko wiecie. Jakiej opowieści? O czym on mówi, Teo? Zaskoczeni? W takim razie wszystko wam wyjaśnię. Nasz ojciec, uciekając przed Mognorem, zabrał ze sobą jedno jajo i zdołał uciec na Wricha, dzięki poświęceniu Edei, naszej matki. Ani on, ani nawet Mognor nie mieli bladego pojęcia, że było jeszcze jedno jajo, o którym wiedziała tylko ona. Czyli to, z którego się wyklułeś, prawda? Ale dlaczego nie przekazała go Aredowi, albo nie zostawiła jaja tej w tej kryjówce? Dlatego, że chciała, aby przynajmniej jedno z nas dostało się na wyspę Wricha i tam się wykluło. Ocalenie z Uwalonu zależało od tego, czy przetrwają smoki. Jak widzicie, te tunele wydają się bezpieczne, ale to jednak tylko pozór. Gdyby tu zostawiła oba jaja, Mognor, choć miałby nikłe szanse, mógłby nas jednak znaleźć, a znalazłszy nas, oboje zabić. To samo z drugiej strony, gdyby ojciec zabrał ciebie i mnie, a w starciu z Mognorem poległ, również żadne z nas nie przeżyło. Dlatego nasza matka postanowiła nas rozdzielić, żeby przynajmniej jeden smok ocalał. Dobry los chciał, że oboje żyjemy siostrzyczką. Nasza matka była niezwykle mądra i dlatego została przywódczynią smoczych mędrców. Co takiego?
Ared mówił, że była najmądrzejsza, ale przywódczynią? Była najmądrzejsza i najodważniejsza ze wszystkich smoczych mędrców. Nawet w obliczu śmierci miała do końca trzeźwy umysł. Gdyby nie ona, starania o Zuwalon rozwiałyby się wtedy jak poranna mgła. Ja też uważam, że to była mądra decyzja. Rozumiem, co nam tu wyjawiłeś, ale zachodzę w głowę, skąd to wszystko wiesz, skoro dopiero co się wykryłeś. Hehe, widzę, że wciąż zaskakuje was to, co mówię. Słuchaj więc, starsza siostrzyczko. Nasza matka Endea wszczepiła mi swoje wspomnienia i dlatego je mam. Poleciła mi, że gdyby los doprowadził do naszego spotkania, mam ci o wszystkim opowiedzieć, co więc czynię. Nie sądziłem jednak, że to nastąpi, skoro Torgatowie się tu panoszą. Torgatowie? To o nich też wiesz? Tak, i wierzcie mi, że są o wiele starsi niż myślicie. Było ich zdecydowanie więcej w czasach, gdy działy się tam te straszne wydarzenia. Ale kiedy Mognol stwierdził, że już ich nie potrzebuje, zostawił tutaj zaledwie kilku, bodajże 3 lub więcej. Nie trudno jednak zgadnąć, że pewnie wpadli już na nasz trop. Jak tylko stąd wyjdziemy, bez zbędnej zwłoki musimy się dostać do Maret. Bo 100 piorunów. Jak to możliwe, że ludzie elfowie i krasnoludy po urodzeniu płaczą, nie potrafią z siebie wydusić słowa i chodzenia uczą się przynajmniej rok? A smoki? Nie dość, że po wykluciu się mówią, są urodzonymi władcami przestworzy, to jeszcze odziedziczają od razu wiedzę po swoich rodzicach. A o wrodzonej mądrości życiowej to już nie wspomnę. No bo widzisz, mój drogi, kiedy ty leżałeś sobie w kołysce i piłeś mleczko z buteleczki, wydając z siebie tylko jakieś tam marne łe, ja już od dawna potrafiłam mówić, poznałam historię i uczyłam się latania. Nie pogrywaj sobie ze mną, mądralo. Już dawno zdałem sobie sprawę z tego, że smoki są wyjątkowe. I dlatego właśnie tę wyjątkowość będę chronić za wszelką cenę. I prędzej zginę, niż pozwolę komukolwiek cię skrzywdzić. Ach, mój drogi Arsimie, jesteś jedynym w swoim rodzaju. No dobra, dosyć tych uprzejmości, moje drogie towarzystwo. Musimy opuścić to miejsce, choć pozornie bezpieczne, i ruszać w dalszą drogę. Nie ma czasu do stracenia. Ale jak stąd wyjść? Trzeba by się cofnąć aż do tamtej zapadni. Niezupełnie. Zobaczcie, ta ściana to nie koniec tunelu, ale jakieś drzwi. Dopiero co dostrzegłem tę inskrypcję. Gdzieś musi być zatem mechanizm, który nam je otworzy. Minęły już prawie 3 miesiące. Arsim powinien być już w Naret. Jeżeli tam doparł, Nesterin pewnie mnie powiadomi. Tylko im więcej czasu upływa, tym bardziej niepokoi mnie los mojego syna. Zaraz zacznę sobie włosy z głowy rwać. Muszę się przejść, bo chyba oszaleję. Żadnej wieści. Żadnych. Ojcze, gdybyś tylko tu był, na pewno znalazłbyś sposób na odwrócenie naszej sytuacji. Bronimy się i nie możemy posunąć ani o 10 cali do przodu. Jaką decyzję mam podjąć? Czuję się taki bezradny. Pomóż mi, gdziekolwiek jesteś. Trzeba jakoś... Panie, czy jest aż tak źle? Nigdy cię takim nie widzieliśmy. Czy mamy powody do zmartwień? Wybacz, kapitanie. Monarcha nie powinien okazywać słabości. W ten sposób tylko pokazuje poddanym, że jestem do niczego. Nie, panie. To nie oznaka słabości, ale troski. Udowadniasz, że jako królowi leży ci na sercu los poddanych. To w pełni szlachetna postawa. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Uwierz mi, mój królu, że nasi poddani cię cenią. Jesteś wspaniałym władcą. Gdyby nie ta cholernie dziwna wojna, żyłoby się tu wspaniale. Jasne. Tak wspaniałym, że popełniam cholerne błędy i nic nie mogę zdziałać przeciw Mognorowi. To prawda, co powiedziałeś o tej wojnie. Szlak, ona jest dziwna. Zaskakująco dziwna. Żadnych większych bitew, oblężeń, starć. Tylko przepychanki. Co tak naprawdę planuje ten przebiegły czarnoksiężnik? Wiadomo, że chce nas zniszczyć, ale dlaczego jak dotąd nic więcej nie robi?
Nie można przecież tyle lat opracowywać strategii. To bez sensu. Czemu nie atakuje z całą mocą? Wiem przecież, że jesteśmy w rozsypce. Krasnoludy są daleko, a nas jest zbyt mało, byśmy mogli stawić mu czoła. Potrzebuję jakiegoś niezawodnego doradcy, który nie ma tych słabości co ja. Ci najlepsi popłynęli z Arsimem. Dlaczego nie mogę się zwrócić o pomoc do smoków? Dlaczego ten potwór sprawił, że nie lata tu ani jeden? Mamy za mało ludzi. Za mało czasu. Wszystkiego za mało. Niech to jasna cholera. Panie, musimy mieć nadzieję, że wysłannik Nestelina sprowadzi krasnoludy. Jeśli mu się to uda, znacząco zwiększymy swoje szanse. Coś ty powiedział? Jeśli cię uraziłem w czymś, panie, to proszę łaskawie o wybaczenie. Nie w tym rzecz. Wspomniałeś przed chwilą o krasnoludach i coś mi się właśnie przypomniało. Wybacz, ale muszę coś sprawdzić. A niech mnie! Jak mogłem popełnić tak fatalny i oczywisty błąd? Przeze mnie zginą niewinni ludzie, a być może właśnie doprowadziłem do upadku naszego świata. Krasnoludzkie jaskinie, cholera, jak mogłem je zlekceważyć? Jeżeli ten przeklęty czarnoksiężnik odkrył przejścia przez góry, no już po nas. Może dlatego ściągnął nas nad rzekę, by w tajemnicy przejść przez góry i zajść nas od tyłu. Co za dureń ze mnie. Zaraz, moment. Zabójca. Fioletowe niebo. Oni już tu są. Straże. Posłać po wszystkich generałów przebywających obecnie w Drasilonie. Natychmiast. Inaczej będzie za późno. Powiedzcie im, że wzywam na pilną naradę. Wedle rozkazu, panie. Już po nich biegniemy. Nareszcie, przyjaciele. Generale Lotur, generale Emedir, generale Dirmon. Siadajcie, proszę. Nie ma czasu do stracenia. Wybaczcie, że przerywam wam zasłużony odpoczynek, ale musiałem was pilnie wezwać. Nie będę owijać w bawełnę i przejdę od razu do rzeczy. Wyzwaliśmy swoich ludzi, aby walczyli razem z elfami na południu w okolicach rzeki Badrelon. Ale jedno miejsce jest kompletnie odsłonięte i nie ma tam ani jednego naszego żołnierza. Mam na myśli krasnoludzkie jaskinie. Jeżeli Mognor potajemnie przebył ten labirynt tuneli lub nawet jego orkowie wykopali własne przejście, to jesteśmy zgubieni. Podejdą Drasiron od wschodu, równając przy okazji z ziemią Brazar, Gaeldor i inne miasta i wioski, a my ulegniemy w ciągu kilku godzin. W optymistycznym wariancie będzie to może kilka dni. I jeszcze dzisiaj musimy zebrać oddział i ruszyć na południowy wschód pod górę Nontis. Zobaczcie. Jezioro Sinejam jest dobrze strzeżone. Na zachód od niego elfowie mają rozmieszczonych łuczników. Co jeśli na przykład przemkną się pod osłoną nocy, omijając rzekę i pójdą wzdłuż północnej ściany gór Tronajam, z dala od jakichkolwiek patroli? Mogą dojść aż tutaj. A tam wiecie co jest. Główne wejście do tuneli krasnoludów, czyli dawnej Kapahary. Korytarze i tunele są szerokie tak, że łatwo je przejść pod warunkiem, że zna się układ labiryntu. Wątpię, że Mognor jest aż tak głupi, żeby wysłać wszystkich orków jedną ścieżką. Dam głowy, że ich rozdzieli. Jeżeli nie on, to pewnie jakiś jego sługus. Ci, co znajdą wyjście po północnej stronie, powiadomią resztę i cała armia plugawych orków wyjdzie prosto na Anneon, gwiżdżąc sobie na sidła elfów. Dlatego trzeba podjąć drastyczne kroki, o ile nie jest już za późno, na naprawienie błędu. Mojego błędu. Poza tym nie otrzymałem jeszcze żadnego raportu o schwytaniu tego zabójcy. Zdziwicie się, ale tym akurat nie jestem zaskoczony. A co jeśli za tymi atakami stoi jakiś pokraczny stwór Mognora, albo jego szpieg? Tylko to wyjaśniałoby, dlaczego do tej pory go nie znaleźliśmy. Co proponujesz zatem, mój panie? Tak jak mówiłem, musimy szybko... Nie, natychmiast zorganizować oddział. Przynajmniej 500 ludzi, o ile to będzie możliwe. 500? Skąd ich weźmiemy, panie, skoro wszyscy praktycznie walczą na froncie ramię w ramię z elfami? Tutaj są pustki. Nie wiem. Będzie trudno ich znaleźć. Widzę tylko dwie możliwości. Pierwsza to taka, że udacie się na południe i z różnych oddziałów zwerbujecie część ludzi, ale w ten sposób osłabicie nieco obronę. Druga opcja to stworzenie oddziału z mieszkańców Gaedoru, Brazaru i pobliskich wiosek. Może znajdą się chętni do walki. Nie zmuszajcie nikogo, ale postarajcie się przekonać każdego, kto jest w pełni sił. W wielkiej zbrojowni Drasilonu kolczuk i miecze starczy dla każdego. Może wam się uda zebrać. Ale panie, jest trzeci sposób. Pewniejszy.
możemy udać się do czcigodnego Nesterina. On na pewno zgodzi się tam wysłać oddział elfów. Z ich ostatnich raportów wynika, że nie świecą jeszcze zupełnymi pustkami tak jak my. Wspaniale. Zupełnie zapomniałem o tym, że elficka armia jest najpotężniejsza i najliczniejsza w całym Zuwalonie. Nie licząc oczywiście krasnoludów, bo oni nam na razie nie pomogą. Elficcy łucznicy są do bólu celni, a ich strzały trafiają zawsze tam, gdzie oni tego chcą. Mogą szybko przygrupować się na południu i wschodzie, a ci z zachodu mogą pójść pod górę Nontis. Wspaniały pomysł. Jak zwykle mnie nie zawiedliście. A więc postanowione. Tylko który z was pojedzie do Narent? Może ja. Przyjechałem z frontu kilka tygodni temu i jestem najbardziej wypoczęty z was. Pojadę do Alesaven. Przy odrobinie szczęścia powinienem natknąć się tam na Alsima. A właśnie, są jakieś wieści o twoim synu, panie? Niestety żadnych. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że Arsim żyje, choć jasne jest, że to nadzieja szaleńców. Wody Morza Trimor są bardzo niebezpieczne. Wątpię, że wyspa Vrihan istnieje. A nawet jeśli ją znalazł, to nie wiadomo, czy spotkał tam smoki. Zgadzając się na tą cholerną wyprawę, przypieczętowałem jego los. Historia mnie za to osądzi. Będą śpiewać pieśni o Burimie głupcu, który w imię jakiejś legendy posłał jedynego syna na śmierć. Stanę się pośmiewiskiem dla przyszłych pokoleń. Szczerze, śmiem w to wątpić, panie. Na pewno tak nie będzie. Znając upór i odwagę Alsima, na pewno żyje. I wierzę, że spotkam go w drodze. Nie wolno nam tracić nadziei, choćby była nikła. Dopóki jednak nie ma dowodów na to, że zginął, dopóty warto wierzyć, że żyje. Mam do was prośbę. Powiedzcie mi, ale tak szczerze, czy ja nadaję się w ogóle na króla, skoro popełniam tyle fatalnych błędów? Najpierw posłałem syna w nieznane, ryzykując jego życie. Teraz przez moje niedopatrzenia mogą zginąć tysiące ludzi, bo nie zadbałem, aby jakikolwiek oddział pilnował opuszczonych krasnoludzkich jaskiń. Porównując siebie do mojego ojca Didrosa, jestem nikim. Nie wykazałem się niczym, aby zasłużyć na wasz szacunek i na szacunek poddanych. Co ze mnie za król? Panie mój, każdy człowiek popełnia błędy. Taka nasza natura, ale wielką odwagą jest przyznać się do porażki. Nie oszukujmy się, wielu królów w historii Zuwalonu kierowało się własnymi zachciankami, nim przybyły tu smoki. Prowadzili właśnie, a poddani cierpieli. Nie widzisz tego, panie? Wszyscy dobrze ci życzą. Ludzie są zadowoleni. Żaden król nie będzie nigdy idealny. Król jest takim samym człowiekiem jak generał czy wieśniak. Tyle tylko, że powierzono mu pieczę nad ludem, a więc bardzo ważne zadanie. Wiem, że pewne decyzje wydają się teraz być błędne w twoich oczach, ale głęboko w to wierzę, że niedługo okażą się największymi sukcesami. Może los chciał, aby Arsi popłynął i ocalił naszą krainę. Może fakt, że pozostawiłeś niestrzeżonymi góry Nontis, wcale nie musi obrócić się przeciw nam. Zobaczysz, panie, wszystko się jakoś ułoży. Dziękuję wam, przyjaciele, za te słowa wsparcia. Nie wiecie nawet, ile to dla mnie znaczy. Czas jednak ruszać w drogę. Loturze, szykuj się do wyjazdu. Obyś spotkał mojego syna całego i zdrowego i przekonał Nesterina do wysłania oddziału na wschód. Możesz na mnie liczyć, panie. Porażka nie wchodzi w grę. To nie w moim stylu. Gdzie jesteś, mój synu? Co się teraz z tobą dzieje? Witaj, generale. Co pana sprowadza do naszej wioski? Witaj, Foranie. Mam pilne sprawy do załatwienia w Narent i muszę się tam znaleźć jak najszybciej. Niebawem zmierz. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby pan u nas został na noc. W karczmie na piętrze przygotujemy dla pana pokój. Odpocznie pan sobie, zje o świcie solidne śniadanko, a potem ruszy pan w dalszą drogę. Dziękuję za miłą propozycję, ale niestety muszę odmówić. Każda chwila jest na wagę złota, dlatego... Ale jest pan naszym bohaterem, ser. Zresztą tak jak każdy, kto walczył z tymi potworami na południu. Niech się pan nie da prosić. W porządku, ale przed wschodem słońca muszę już wyruszać.
Czas nagli, a mamy go i dać jak na lekarstwo. A to dziwne. Typowa mgła zazwyczaj pokazuje się tuż po nocy, a nie dopiero o 9 rano. Fioletowe niebo. Niemożliwe. Znam cię. To ty dowodziłeś tym oddziałem, który taktyką kleszczy zniweczył plany mojego pana. Niewielkimi siłami pokonałeś o wiele liczniejszą armię orków. Inszur, Musisz mieć tupet, żeby przemieszczać się tak daleko od swoich oddziałów. po co strzępisz język, starcze? Za chwilę i tak zginiesz. Czyżby? Zaraz się przekonamy, łachudro. Nie masz ze mną szans, dziadku. Jaką teraz zastosujesz taktykę, żołnierzyku? Twoje kleszcze ci tym razem nie pomogą. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Mieliście rację. Zabójca, którego szukacie, nie jest człowiekiem. Brak współpracy karany jest śmiercią. Z waszą pomocą, czy bez niej, i tak znajdziemy w końcu to, czego szukamy. Nikt nam nie przeszkodzi. Zaraz, coś ty powiedział? Domyśl się, żołnierzyku. To byłeś ty. Zdychaj, ścielwo. Nikogo już w Drasilonie nie zabijesz. Cholera. Siłę to miało jak na zjawę. Nawet bez bransolety. Dlaczego jej nie nosił? Później to rozgryzę. Jestem już za stary na takie walki. Powinienem złożyć podanie o przejście na spoczynek. Zrobiłem już w życiu swoje. Niech teraz młodsi się wygarzą i zdobędą trochę medali. Patrzcie, to generał Notur. Jest ranny. Szybko, pomóżmy mu. Złamań mu nie wyleczymy, ale możemy chociaż spróbować obniżyć gorączkę i uśmierzyć ból. Nie mamy tu takich sił jak w Danet. Ten go będzie się w miarę dobrze czuł, odeskortujemy go prosto do stolicy. Czcigodny Nestalin podda go w ręce naszych najlepszych medyków. Ale zastanawia mnie, co mu się przytrafiło. Jechał z północy. Tam są nasi sojusznicy. Przecież to generał. Na pewno nie spadł z konia. Jest jednym z najlepszych jeźdźców mimo swojego wieku. Nie daje mi to spokoju. Takie złamania i potłuczenia musiały być wynikiem albo upadku z dużej wysokości, albo bocznego uderzenia w coś, choćby w wyniku np. przegranej potyczki z kimś lub czymś. To pierwsza odpada, w Anneonie oprócz gór nie ma żadnych wysokich przelęczy czy urwisk. Tym bardziej, że jechał on gościńcem, a ten aż do Drasilonu jest najwyżej lekko pagórkowaty. Nic, poczekamy aż się obudzi. Może sam nam powie, co się stało. Ale że co, Torgat? To niemożliwe. Przecież wszystkie upiory powinny być nad Padrelonem. Mówię wam, że to był jeden z nich. Wydał mi się jednak dziwny, bo nie nosił bransolety. Dlatego byłem pewien, że zdołam go pokonać bez trudu. Ale nawet gdy był śmiertelny, mocy mu nie brakowało. Trzeba na nich uważać, a w ogóle na ich miecze. Jak cię taki dosięgnie, to już po tobie. Widziałem, jak na froncie ludzie i elfowie ginęli w kilka chwil po tym, jak Torgat zaledwie ich drasnął w ramię. Umierali w potwornych męczarniach. Na moje szczęście ten pewnie stracił swoją bransoletę na froncie.
Teraz to już nieistotne, bo i tak już po nim. Musimy pana eskortować jak najszybciej do Naret. Pojedzie pan z 2 moimi najlepszymi ludźmi. On wiedział o atakach na ludzi w Anneonie i powiedział, że sprawca nie jest człowiekiem. Dodał, że brak współpracy karany jest śmiercią i że znajdą to, czego szukają. Domyśliłem się po dłuższym czasie, że to robota Dorgana, ale nie miałem pojęcia, że akurat tego, którego zabiłem, czy może jest ich więcej w Anneonie. Brak współpracy? Znajdziemy to, czego szukamy? Mnie tu ewidentnie cuchnie szpiegiem. Pewnie jest tak, że każdy, kto natrafi na tego upiora, a nie zechce nic ujawnić, zostaje bezlitośnie zadźgany. To komplikuje nam sprawę. Proszę powiadomić o tym koniecznie czcigodnego Nesterina. Jak już wrócicie na swój posterunek, miejcie się na baczności. Jestem pewien, że mamy tutaj więcej takich zakapturzonych szpiegów. Musicie uważać. Dziękujemy za przestrogę. To dziwne, że zapuścili się aż tutaj. Po co szpiegować pusty las? Nie jestem żadnym strategiem, ale śmierdzi mi tu jakimś sekretnym planem. Orzesz jasna cholera. Chyba nie przelazły tu przez góry Nontis. Bo jeśli tak, to moja podróż będzie daremna. Król coś o tym wspomniał, ale nikt nie miał wtedy zielonego pojęcia, że to robota Dorgatów. Tylko problem w tym, że oni latają, więc mogą właściwie dotrzeć wszędzie. Wschodnie granice, z tego co wiem, są strzeżone przez naszych łuczników. Jezioro Sinejan jak dotąd nie zdradzało obecności wroga. Mam taką nadzieję. Nie dbam o swój stan. Najpierw muszę pilnie porozmawiać z czcigodnym Nestelinem i wszystko mu opowiedzieć. Potem niech zajmą się mną medycy. Najważniejsze, żeby tylko zdążyć. Zdążyć z czym? Obawiamy się z królem Bolinem, że nikt nie pilnuje północnej ściany gór Nontis, gdzie krasnoludy miały kiedyś swoje jaskinie. Jeśli zgraja Mognora przejdzie przez nie labiryntem tuneli, ominą naszą obronę i niepostrzeżenie podejdą Drasilon, który nie jest jeszcze gotowy na odparcie szturmu. Niestety może być już za późno, skoro te upiory dotarły do Anneonu. W takim razie przyspieszmy. Nie ma chwili do stracenia. Lunisie, z góry chciałbym przeprosić, jeśli urazi cię moja prośba, ale czy mógłbyś mi opowiedzieć więcej o Gilii i o elfach tam żyjących, zanim doszło do tej tragedii? Gilia jest wyjątkowym miejscem, jak ci wcześniej mówiłem. A właściwie była wyjątkowym miejscem. Elfowie z południa nigdy nie zajmowali się wojaczką. O ciałach to już wiesz, ale powiem ci coś jeszcze, co cię zaciekawi. Z naszej wioski pochodzi kowal, który wykuł twój miecz. Ylfisam to prawdziwe arcydzieło. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę to legendarne ostrze na własne oczy. Nie powiedziano mi nigdy, jakie imię nosił ten kowal. Miecz należał niegdyś do elfa imieniem Ylfisa. Był to wielki wojownik, który jak na elfa dysponował niewiarygodną siłą. Obronił swój oddział przed orkami wiele lat temu. Rzucił się w pojedynkę na całą 30 tych parszywców. Nie zdołał tylko zabić ostatniego, gdy ten zadał mu śmiertelną ranę. Kapitan dowodzący oddziałem, w którym służył Ylfisar, podobno zwrócił ten miecz kowalowi, którego wykuł. Dalej nie wiem, co się z nim stało, ale widzę, że go dzierżysz. Skąd go masz? Dał mi go Jorsan, stary latarnik. Powiedział, że potomek kowala, o którym mówisz, powierzył mu go na przechowanie. Miał go przekazać komuś z elfickimi korzeniami i szlachetnym celem do zrealizowania. Powiedział, że ten miecz czekał właśnie na mnie, a więc teraz już znam jego historię. Mam więc kolejny powód, by tym właśnie ostrzem pomścić również elfów, którzy przelali krew w obronie tej krainy. Ten miecz, którym chcę przebić Mognora, będzie nasycony siłą jego wszystkich ofiar i sprawi, że pozbędziemy się go raz na zawsze. Myślisz o matce, prawda? Tak. Żałuję, że nigdy jej nie poznałam, choć od dziecka nieraz w umyśle słyszałam jej głos. A co ja mam powiedzieć? Ty chociaż trochę czasu zdążyłeś spędzić z ojcem. On był wyjątkowym smokiem. Szlachetnym, dobrym i odważnym. Ile niesprawiedliwości przetacza się przez ten świat. Ilu bliskich przyjaciół tracimy bezpowrotnie. Trzymają się życia ci,
co zasłużyli na śmierć, a giną ci, którzy zasłużyli na życie. Musimy zakończyć tę nierówną walkę. Na szczęście Mognor o nas nie wie. Torgat, którego spotkaliśmy z Arsimem na wyspie, zginął z ręki Noriana, przyjaciela Arsima. Niestety, zanim został pokonany, zdołał osłabić ojca tak bardzo, że nie przeżył. Norian został na wyspie jako jej strażnik. Przypadkiem odkrył, jak skutecznie zabijać Torgatów. Mam nadzieję, że jeszcze go zobaczymy. Jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi króla Borina, ojca Arsima, i wiernym poddanym Anneonu. Jeśli Arsim ma do niego zaufanie, nie muszę się o nic bać. Prędzej zginie w obronie tajemnicy Wrihanu, niż zdradzi nas wrogowi. Oby Mognor nigdy nie dowiedział się, że jakieś smoki jeszcze się ostały. My jesteśmy prawdopodobnie ostatnimi przedstawicielami naszej rasy. Musimy na siebie bardzo uważać. Chociaż smoki są długowieczne, żyjemy teraz w takich czasach, kiedy stosunkowo nietrudno jest zginąć. Jaki macie plan, kiedy już dotrzemy do Naret? Ustaliliśmy, że będziemy się tam szkolić i podnosić poziom naszej wytrzymałości. Następnie, gdy tylko będziemy już gotowi, chcemy wyruszyć na poszukiwanie smoczego kamienia, choć nie wiemy, gdzie go szukać. Ojciec jednak dał mi pewną wskazówkę. Im bliżej kamienia będziemy, tym bardziej będę go wyczuwać. Tyle, że na razie czuję tylko, że jestem głodna. Kompania, stać! Nie wiem jak wy, ale moja siostrzyczka i ja coś byśmy przekąsili. Wiecie co? Świetnie się składam, bo chyba słyszę jakiś leśny strumień niedaleko. Może być nawet całkiem spory. Pójdę sprawdzić, czy płyną nim jakieś smakowite rybki. To nie strumień, tylko rzeka i to całkiem duża, a ryby płyną w górę tej rzeki. Jeśli szczęście nam dopisze, będzie dzisiaj solidna kolacja. Dlaczego nie jesz ryb? Nie smakują ci? Jestem przecież elfem czystej krwi, a my nie jadamy mięsa. Nawet ryb. Poza tym jadłem tuż przed atakiem na moją wioskę. Nie wiem czy wiecie, ale elfowie mogą nie jeść do 5 dni i biec bez wytchnienia przez 2, a nawet 3 dni. Żałuj, Lunisie, żałuj. Nawet ty nie odmówiłbyś sobie tak smakowitej rybki. A ja muszę jeść przynajmniej 2 razy dziennie, bo jestem tylko w połowie elfem. No, to jeszcze tylko godzina marszu i będziemy na miejscu. Ciekawy przedmiot. Jaki przedmiot? No, ten medalion. Skąd go masz? Musi być dla ciebie naprawdę wyjątkowy. No bo jest. Dostałem go jakiś czas temu od najlepszego przyjaciela i jest dla mnie bezcenny. Nigdy go nie zdejmę. Jest dla mnie wart więcej niż cały Zuwalon. A ma chociaż jakieś magiczne właściwości? Tego nie wiem, ale na pewno ma jedną. Kiedy go noszę, cieplej mi na sercu. To prezent od wyjątkowego przyjaciela. Najlepszego, jakiego tylko mogłem sobie wymarzyć. Do 100 piorunów. A więc to jest Narent. Niesamowite. Popatrzcie, ten największy budynek to musi być pewnie dwór czcigodnego Nesterina. Teraz rozumiesz, co miałem na myśli, mówiąc, że elfowie tworzą jedność z przyrodą? O tak, w rzeczy samej. Witajcie w Naret, przyjaciele. Znużyła was zapewne bardzo długa droga. Wejdźcie i skosztujcie naszej gościnności. Nasz władca, czcigodny Nesterin, już was oczekuje. Możecie zrzucić jarzmo lęku i wszelkiego strachu. Nic wam tu nie grozi. Tam na górze mamy rozmieszczone oddziały łuczników, liczące około 5000 zbrojnych w różnych odległościach od linii wodospadów. W razie niebezpieczeństwa ostrzegą nas z wyprzedzeniem, zanim dotrze tu wróg. Obecnie cały las Alesaven jest strzeżony, jednak już wiemy,
że krążą tu także Torgatowie. Co, Torgatowie? Znowu oni? Kto wam o nich powiedział? Człowiek z Anneonu, który wczoraj dotarł tu ciężko ranny. Nie znamy szczegółów i nie chcemy was tu zatrzymywać. Idźcie prosto do króla. On wam o wszystkim powie. A więc udało nim się. Tak. Dzięki niebiosom, że są cali i zdrowi. Los zaczyna się do nas uśmiechać, a szała zwycięstwa przychyla się chyba na naszą stronę. Jest dobrze, nie powiem, ale nie bądź tak pochodny. To dopiero początek. Do zwycięstwa jest jeszcze daleka droga. Takie wieści jednak radują moje serce. Spójrz tam, Teo. Ten smok jest trochę podobny do ciebie, a rzekłbym nawet, że to ty. Smoki z tego co słyszałem, poza cechami wspólnymi jak łuski, skrzydła i zianie ogniem lub lodem, bardzo różnią się wyglądem, podobnie jak elfowie czy ludzie. Myślę, że to nie przypadek, że ten posąg jest do ciebie podobny. Ja nie jestem taka sztywna i biała. Lunisie, chodź tutaj. Znalazłem jakiś napis. Pewnie piszą coś o tym, co to był za smok, ale nie znam elfickiego. Przetłumaczyłbyś to? Jasne, Alcimie. Już idę, czekaj. Zobaczmy. Entiarsus nim genvalis draconicus edea elese normalis sarhava sangoror. Co to znaczy? Wychwyciłem tylko słowa Draconicus, czyli zapewne smok, i Edea, więc zgaduję, że chodzi o matkę tej. Dosłowne tłumaczenie brzmi: na cześć i ku pamięci smoczycy imieniem Edea, tej, która swoją odwagą ocaliła niejednych. A więc tak wyglądałaś. Wszystko, co o tobie słyszałam, to prawda. Żałuję, że nie mogłam cię nigdy spotkać. Zobaczysz, że gdy powrócą dni smoczych mędrców, a Mognor szczeźnie w swoim świecie demonów, osobiście dopilnuję, żeby obok posągu Edei został postawiony drugi, na twoją cześć. Chociaż tak będę mógł sprawić, że będziesz bliżej niej. To nie są puste słowa. Zadbam o to. Obiecuję. Jesteś kochany. Podejdźcie. Nie bójcie się, przyjaciele. Witajcie w Naret. Zarówno ja, jak i moi poddani wyrażamy najwyższe uznanie dla waszej odwagi. Podjęcie się tak niebezpiecznej i wymagającej misji świadczy o waszym niezwykłym poświęceniu. Już teraz macie naszą dozgonną wdzięczność, choć przypuszczam, że nie ona była waszym głównym celem. Możecie wstać. Arsimie, szczególne podziękowania chciałbym złożyć na twoje ręce. I nie robię tego dlatego, że jesteś moim wnukiem. Od wielu bowiem lat nikt nie odważył się wyruszyć na poszukiwanie wyspy Wrich. Zazwyczaj śmiałkowi ginęli w zdradliwym morzu, co jeszcze bardziej odstraszało potencjalnych chętnych. Ty postanowiłeś jednak zaryzykować. Postawiłeś na szali własne życie, choć tak młody. Widzę, że udało ci się znaleźć smoka, i to nie jednego. Opowiedz mi, chłopcze, o wszystkim, co się wydarzyło od twojego wypłynięcia z Drasilonu aż do przekroczenia bram Naret. Chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej. Jestem bardzo ciekaw i z radością wysłucham twojej opowieści, gdyż domyślam się, że jak dotąd wszystko poszło zgodnie z twoim planem. Czcigodny królu. Dziadku. Niezupełnie wszystko potoczyło się tak, jakbym tego chciał. Za chwilę dowiesz się dlaczego. Ale jakże to? Przecież są tu 2 smoki. Więc na razie, rozumiem, pełen sukces. Wypłynęliśmy w październiku z portu w Drasilonie. Na pokładzie okrętu razem ze mną i marynarzami byli najlepsi ludzie ojca, Adenan, Esmond i Norian. W trakcie niebezpiecznego rejsu to właśnie Norian nauczył mnie podstaw walki mieczem. Tym mieczem? Tak, właśnie tym. To... Doskonale, Arsimie, znam to ostrze. To Ilvisai.
Jeden z legendarnych elfickich mieczy, który nigdy nie rdzewieje i przycina wszystko, nawet skały. Znam bardzo dobrze jego historię, ale nie będziemy tu słuchać opowiastek sprzed lat, jak to wykuwano elfickie miecze. Nie czas teraz na to. Kontynuuj, proszę. Arzim ze szczegółami opowiedział więc o wszystkim, co go spotkało w drodze. Od wypłynięcia poprzez sztorm, zatonięcie okrętu, spotkanie Tei, Arreda, po ów łód szczęścia, kiedy cudem pokonali Torgatów, a potem uratowali Lunisa i znaleźli jajo Aldrosa. Niesamowita opowieść. Ta historia jest tak wspaniała, że można byłoby napisać książkę o waszych przygodach. Chciałem jeszcze dzisiaj z wami trochę porozmawiać i przekazać wam nieco informacji z frontu, ale po tym, co usłyszałem z twoich ust, Arsimie, nalegam, abyście udali się z Gaelinem. Odprowadzi was do przygotowanych specjalnie dla was kwater. Wybocznijcie i nabierzcie sił. Jutro wrócimy do rozmowy. Gdyby czegoś wam brakowało, powiedzcie mu. Kazałem też przygotować obfitą wieczerzę, więc nawet i ty, Teo, najesz się dzisiaj dosyta. Sprawia mi twoje poczucie humoru, mój panie, jednak nie jestem żarłocznym smokiem. Zjem tylko kilkanaście rybek albo małego odyjca. Wiecie, że elfowie nie jedzą mięsa, ale zważywszy na okoliczności, przygotowaliśmy mięsne potrawy specjalnie dla was, abyście mieli siły do walki z Mognorem. Co do was, drogie smoki, musicie wiedzieć, że my, elfowie, od zawsze, a przynajmniej od dnia, gdy ocknęliśmy się z naszych niegodziwości, darzymy was najwyższym szacunkiem. Zauważyliście zapewne, że w Narend pełno jest smoczych symboli. Od ozdób drzwi, przez posągi, a na mojej koronie skończysz. Tak, to jest symbol smoczego kamienia. Nie muszę chyba nikomu z was mówić, co to jest. Szukaliśmy go przez wiele lat, ale bezskutecznie. Tylko smok może wyczuć obecność tego potężnego kryształu. Niegdyś był narzędziem smoczych mędrców do niszczenia zła w ludzkich sercach, ale po tym jak zniknęli nasi obrońcy, słuch po kamieniu także zaginął. Nikt teraz nie wie, gdzie jest. Być może, ale to tylko moje przypuszczenia, któryś z mędrców ukrył ten kryształ w miejscu, którego nie znajdzie go nikt, oprócz smoka. Jeśli tak, to było bardzo roztropne posunięcie. Zresztą jak każde smocze poczynania. Dobrze, dosyć już jednak na dzisiaj. Idźcie odpocząć. W pełni zasłużyliście. Nie musicie się niczego obawiać. W Narend mamy najlepszych łuczników i żołnierzy. Śpijcie spokojnie. Tutaj zostaniecie trochę dłużej. Przygotujemy was na dalszy etap waszej wyprawy, którym będzie z pewnością odnalezienie smoczego kamienia. Dziadku, tak się cieszę, że znowu mogę cię zobaczyć. Mam prośbę, abyś wysłał posłańca do Drasilonu z wieścią, że tu jestem. Ojciec i matka na pewno się o mnie martwią. Nie widzę przeszkód, Arsimie. Nigdy nie byłeś tutaj, prawda? Jak ci się podoba Królestwo Elfów? Podoba? Tu jest obłędnie. Gdzie nie spojrzę, tam smoki. Szkoda, że ojciec nigdy mnie tu nie zabrał. To ci dopiero. W życiu bym nie przypuszczał, że to ty podejmiesz się tej misji. Dlaczego, Arsimie? Co cię do tego popchnęło? Chcę przywrócić dawne dni chwały z Uwalonu, pomścić wszystkich, a przede wszystkim smoki. Po tym, co usłyszałem na Wrihanie, chcę osobiście rozerwać Mognora na strzępy. Ale Norian mówił, że muszę się najpierw nauczyć porządnie walczyć i mam tu odbyć trening. Naprawdę będę musiał tu siedzieć pół roku? Nie, żeby mi się tu nie podobało, ale brak nam zwyczajnie czasu. Nigdzie cię nie puszczę, Arsimie, nie mając absolutnej pewności, że sobie poradzisz. W obecnym stanie ryzykujesz życie nie tylko swoje, ale i tej, która, jak zgaduję, jest dla ciebie niezwykle ważna. Zresztą Lunisa także musimy nauczyć walczyć, choć w odróżnieniu od ciebie może być z tym nie lada problem. Cieszę się, że jesteś cały. Idź do swoich przyjaciół i odpocznijcie. Jutro porozmawiamy. Zatem do jutra, dziadku.
proszę, mamy swój kącik na czas szkolenia. Powiem ci, że całkiem. Ogień w kominku się tli, więc zimno nam nie będzie. A nawet jeśli, to przecież od czego mamy smoczy ogień? Ściany są solidne, dach też. Drzwi są na tyle duże, że bez trudu przez nie przejdziesz. No i do tego wielki stół pełen jadła. Lepiej już trafić nie mogliśmy. Elficka gościnność jest naprawdę legendarna i nie do przecenienia. Spójrz, tam pewnie będziemy spać. Będę mogła sobie wreszcie dzisiaj pochrapać bez żadnych obaw. Ty zresztą też. W końcu wyśpisz się w prawdziwym łóżku, a nie na leśnej ściółce. Tak, w końcu prawdziwa poduszka i miękkie łóżeczko. Brakowało mi tego od dnia, w którym opuściłem Drasilon, ale wiesz co? Gdy pierwszy raz okryłaś mnie swoim skrzydłem, to zdecydowanie odtąd bardziej je wolę. Powiedz mi, Teo, wiesz jak znaleźć smoczy kamień? Poza tym, że jako smok możesz go wyczuć. Dzięki niemu zdołamy odczarować mojego wuja. Nie mam zielonego pojęcia. Jedno jest tylko pewne. To będzie kluczowy przedmiot w tej walce. Nie masz pojęcia? Przecież jesteś potomkinią smoczych mędrców. Powinnaś chyba takie rzeczy wiedzieć. Smoki przecież wiedzą wszystko. Arsimie, musisz coś zrozumieć. Mądrość, a wszechwiedza to dwie zupełnie różne rzeczy. Mądry człowiek bowiem nigdy nie powie, że wszystko wie, bo to niemożliwe. Mądrość to przede wszystkim umiejętność korzystania z nabytej wiedzy i doświadczenia. My, smoki, nie zachowujemy jej dla siebie, ale dzielimy się nią z innymi rasami, aby świat, który wspólnie zamieszkujemy, stawał się coraz lepszy. Smoki nie wiedzą wszystkiego. Nikomu nie dane było nigdy posiąść takiej zdolności i raczej prędko do tego nie dojdzie. Słyszałem też o tak zwanej drugiej kronice z Uwalon, która również zaginęła. Opowiadał mi o niej latarnik Jorsan. Podobno są w niej zapisane jakieś 4 wiersze, które trzeba najpierw odszyfrować, aby znaleźć kamień. Problem w tym, że skoro ona też zaginęła, to najpierw musimy znaleźć tę księgę, aby wskazała nam orientacyjne położenie kamienia. Elfowie na pewno jej nie mają. Dlaczego tak sądzisz? Skąd ta pewność? Ano stąd, że elfowie cenią harmonię i porządek. Gdyby kronika znajdowała się u nich, dziadek na pewno wspomniałby o niej. Po drugie, jeśli w Dracilocie i pobliskiej okolicy też nikt nic o niej nie wiedział, tylko sam jeden Jorsan, a twój ojciec nie powiedział też ani słowa, co oznacza, że na Wrihanie również jej nie ma, wyjście mamy tylko jedno. Udamy się na wschód, za jezioro Sineja. Mapę, którą zabrałem w podróż, pochłonęło Morze Trimor, gdy nasz okręt zatonął. Z tego, co zapamiętałem, znajduje się tam jakaś wioska. Zapytamy mieszkańców, może coś wiedzą. Poza tym poproszę dziadka o dokładniejszą mapę, jeśli takową posiada. Arsimie, pomysł zdaniem moim skromnym dobry, ale powinniśmy jeszcze go przemyśleć. Przede wszystkim musimy zaktualizować nasze informacje o przebiegu wojny. Nie wiadomo, czy ta wioska jeszcze istnieje i czy nie została już starta w proch przez hordy Mognora, tak jak Gilia. Nie wiemy, czy za jeziorem Sineja możemy spodziewać się wroga. Najlepiej będzie, jak dowiemy się tego jutro u króla. Czeka nas zatem bardzo długie i męczące spotkanie, ale musimy uzyskać jak najwięcej informacji, bo wiedza to potęga. Jeśli wiesz, gdzie możesz spodziewać się wroga, nie ma opcji, że cię zaskoczy. A tym bardziej, jeśli znasz położenie i liczebność armii przeciwnika, masz zawsze większe szanse. Czy ty czytałaś jakiś podręcznik sztuki wojennej w wolnym czasie, czy co? Smoki nie wszczynają wojen, więc taka wiedza jest nam zupełnie zbędna. To, co ci powiedziałam, wynika z prostej logiki. No przecież wiem, tylko żartowałem. Mamy ciężkie czasy i gdybyśmy mieli się tak zastanawiać i zamartwiać wszystkim na okrągło, to można byłoby odejść od zmysłów. Po chwilę, gdy uśmiech wraca na twarz, są cenne jak każda kropla wody na pustyni. Zobaczysz, jeszcze będzie pięknie. Jeszcze przyjdzie dzień, kiedy będziemy śmiać się z Targatów i wspominać przy kuflu piwa, jak to książę Arsim z księżniczką Teą wywiedli w pole wielkiego czarnoksiężnika. Zobaczysz, że przyjdą jeszcze dni, w których na niebie zaroi się znów od smoczych mędrców. Głęboko w to wierzę, a chociaż wiadomo, że sama wiara to za mało, to mimo wszystko jest ona potrzebna, bo daje nam siłę do tego, żeby przywrócić to, w co tak mocno wierzysz. A ty
Wierzysz, że nam się uda, choć na razie wydaje się, że mamy nikłe szanse? Oczywiście. Nie byłabym smokiem, gdybym choć na chwilę przestała w to wierzyć. Jestem potomkinią smoczych mędrców. Oni dawali wszystkim nadzieję i pomagali walczyć ze słabościami. Ludzie mieli w nas oparcie. Gdybyśmy stracili wiarę, idea smoczych mędrców nie miałaby sensu. Bo jeżeli dajesz nadzieję tym, którym jej brak, podczas gdy sam ją stracisz, stajesz się niepotrzebny. Dlatego wierzę, że uda się nam, choćby nie wiem co. Ale boję się jednego. Czego? Tego, że jeśli nawet wygramy, nie obejdzie się bez utraty kogoś nam bliskiego. W takim razie zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby tak się nie stało. Mówię jak optymista, ale uważam, że jesteśmy kowalami własnego losu. I to wyłącznie od nas zależy, jak będzie wyglądać świat, w którym żyjemy. Nie ma co się oszukiwać. Mognor nie wziął się znikąd. To my, mieszkańcy całego Zuwalonu, stworzyliśmy tego potwora. Każdy swoimi słabościami wykreował jakąś jego część. Błędy można naprawić, zło pokonać. Ale ostateczny wybór drogi zależy tylko od nas samych. Lepiej ze złego stać się dobrym niż odwrotnie. Nieważne jak zaczynasz, ale ważne jak kończysz. No, to była mowa godna króla. Błagam cię. Wiesz dobrze, co sądzę o zostaniu królem. Nie chcę nim być. Jak to wszystko się skończy, znajdę kogoś, kto zasiądzie na tronie. Razem go poszukamy. Dobranoc, Arsimie.